Biała kiełbasa i białe kiełbaski. Przygotowałem ich całkiem sporo. Jedna część to klasycznie parzona biała kiełbasa, ale druga część, choć z tych samych składników, wcale nie wyszła biała. O szczegółach opowiem w filmie, na który zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Późna wieczorowa pora, a przede mną działania w temacie białej kiełbasy. Kilka takich filmów jest na kanale i każda z tych białych kiełbas to jest inna wersja. Moja ulubiona to jest ta i tą najczęściej wykonuję, a dzisiaj zrobię jeszcze inną wersję, bo wiecie, że kombinować lubię. Będzie to kiełbasa biała i kiełbaski białe jednocześnie, chociaż kiełbaski nie do końca będą na tą nazwę zasługiwały. A zresztą zobaczycie, bo co do pochodzenia to ok, a co do wyglądu to ze względu na to, jak je wykonam, to wygląd będzie trochę inny niż dla typowych białych kiełbasek, czy też cienkich białych kiełbasek typu Weisswurst. Bo tamte jednak są białe, a te nie do końca. Zresztą zobaczycie, co ja tu będę gadał. Szkoda czasu na gadanie. 5 kg mięsa, 4 kg łopatki, 1 kg boczku. Wszystko zmielę na oczku 8 mm. Żadnego więcej kombinowania. Jeżeli chodzi o przyprawę, po 17 g na kilogram zwykłej soli, kłodawska w moim przypadku niejodowana, czyli razem 85 g. I po 2 łyżeczki mam majeranku, takie 2 czubate naprawdę łyżeczki, można dać więcej. Pieprzu, czarnej gorczycy i dlaczego od razu mówię? Bo gorczyca to wiadomo smak musztardy, a do białej kiełbasy jak najbardziej pasuje. No niekoniecznie do białej kiełbasy i żurku jednocześnie, ale do samej białej kiełbasy pasuje jak najbardziej. A czarna gorczyca jeszcze jest bardziej intensywna i ma taką fajną nutę chrzanową, więc dlatego czarna gorczyca i płatki czosnku. Płatków czosnku mam tutaj też 2 łyżeczki, to jest tak około 9 gramów. I oczywiście płatki i gorczycę czarną zmielę. Pozostałe przyprawy są zmielone. Koniec gadania. To już jest oczyszczone, więc tylko muszę rozdrobnić na takie kawałki, które będą do maszynki pasowały. Mielę, przyprawiam, pomieszam i wstawiam do lodówki. Na dzisiaj koniec. Jutro się będę tym zajmował dalej. Mięso kroję na mniejsze kawałki i mielę w całości na maszynce do mięsa. Zainstalowane sitko to 8 mm, więc nie będzie większych kawałków w środku. Co nie znaczy, że Wy nie możecie części mięsa pokroić. Oczywiście, że można i zakazu nie ma. Dodaję zmielony czosnek i gorczycę oraz wszystkie pozostałe przyprawy. Składniki dokładnie wymieszałem, a następnie przełożyłem do mniejszego, bardziej dopasowanego pojemnika i wstawiłem na dzień do lodówki. Następnego dnia przygotowałem klasyczne jelita wieprzowe i jelita baranie na paskach. Przygotowałem też nadziewarkę 5 kg pionową i przyniosłem mięso z lodówki. Przekładam do większej miski. Mięso zimne, więc ocieplam dłoń i dodaję szklankę lodowatej wody, po to, żeby rozluźnić trochę strukturę mięsa i żeby łatwiej się nadziewało. Przekrój tej kiełbasy nie musi być idealny, więc nie ma potrzeby, żeby dokładnie wyrabiać, ale też nie ma zakazu. Ładuję nadziewarkę i zaczynam od grubszych osłonek. Skręcam je w odcinki po około 15 cm. Potem napełniam cienkie osłonki do czasu, aż mi się wyczerpią i resztę farszu wprowadzam ponownie do grubszych.
Tyle uzyskałem. Część zostawiam w pojemnikach, bo musi poczekać. Pierwszą partię cienkich kiełbasek rozkładam na kratce od piekarnika, tak aby się jak najmniej stykały. Najpierw je podsuszam w 50 stopniach, a następnie podpiekam, ale w temperaturze nie wyższej niż 120 stopni. W międzyczasie nagrzałem wodę i parzyłem białe kiełbasy. Pierwszą partię oczywiście. Te faktycznie stają się białe. Temperaturę wody utrzymuję pomiędzy 80 a 85 stopni. Czas nie krócej niż 20 minut, ale mięso było zimne z lodówki, więc nawet 30. Zgłodniałem czekając, ale na szczęście mogę już spróbować. Lubię ten zapach, naprawdę lubię ten zapach. Bardzo gorące. Jak ktoś chce zdjąć skórkę, to może oczywiście. No i ten dodatek gorczycy. Przepraszam. Coś mi w gardle stoi. Ale ten dodatek gorczycy, który został wprowadzony, powoduje to, że o musztardzie człowiek już nie myśli. Zaraz drugą partię włożę, ale najpierw sobie coś zjemy. W piekarniku robi się tamta, ona ma w tej chwili do 60 stopni już dobiega w środku, więc też zaraz będzie koniec i wymiana na drugą partię. No i z jednego działania wiele rzeczy da się zrobić. I teraz oczywiście wszystkiej tej kiełbaski nie zjemy, ale w związku z tym, że drugą partię będę parzył w tej samej wodzie, więc ta woda będzie już całkiem niezłym wywarem. To, co zostanie włożone do pojemnika, zalane wywarem, schowane do lodówki i w takiej dosłownie galaretce przez jakieś tam tydzień czy 2 tygodnie w lodówce może czekać na to, żeby zużyć to wtedy, kiedy będzie ochota. Już sparzona biała kiełbaska, tylko w zalewie, która się w zasadzie w galaretkę zawsze mi ścina. I może być to baza do żurku, czy też do jakichś innych dań. To już kwestia własnego wyboru. Pokażę oczywiście jeszcze co i jak, być może odezwę się, jak będę na zimno już te kiełbaski próbował, bo taki jest ich cel, ale teraz biorę się za robotę, za jedzenie. Robota się właśnie częściowo skończyła. Fajne kawałeczki. Domowe jest lepsze. Na razie. Wracam do piekarnika. Moim celem jest 70 stopni w środku i w zasadzie już go osiągnąłem. Kiełbaski po ostygnięciu znoszę do chłodnej spiżarni i po 2 dniach wyglądają tak. Jak widać, nie są białe, ale też mam wielką ochotę ich spróbować. W tak cienkich kiełbaskach trudno zobaczyć przekrój, ale mimo wszystko spróbuję je pokazać. Dwie doby później mam białą, nie białą kiełbaskę, bo taką brązowawą bardziej. Ale jest to produkt uboczny. Można zrobić z resztki mięsa, które zostało, bo można wykonać to celowo, tak jak ja to zrobiłem. Piekarnik tylko po to, żeby wykonać obróbkę termiczną.
Czyli nie trzeba wędzarni, obróbka termiczna w piekarniku, potem powiesić w przewiewnym, chłodnym pomieszczeniu, żeby podeschła. No i jest, no. Można powiedzieć biała kiełbaska, chociaż kolor się nie zgadza, jak mówiłem. Można powiedzieć, że to rodzaj kabanoska, chociaż nie do końca. Bo nie wędzone. Suszona kiełbaska. Bardzo fajna. Pomysł wziąłem stąd, że ja już kiedyś ususzyłem grubsze kiełbaski. Tutaj macie link do filmu. To, co mi zostało, poddałem suszeniu i się okazuje, że to jest bardzo fajne. Niemniej w tej postaci jeszcze ciekawsze. No i jeszcze tak przyprawione, jak przyprawiłem. Bardzo fajne. I jeszcze może schrząć. Myślę, że spokojnie jeszcze w tej chłodnej spiżarni bez lodówki, tylko przetworzona w piekarniku o takim poziomie wysuszenia tydzień, 2 tygodnie wytrzyma, ale szans nie ma, bo jej za 2-3 dni nie będzie. No jest tak dobra. Jak się podobało, dajcie łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Ja mam przekąskę bardzo smaczną, bardzo fajną. A wy jak chcecie takie spróbować, to musicie sobie zrobić. Do zobaczenia. Hej, cześć. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.